Jeżeli pomyślisz o nurkowaniu sprzętowym, to pierwsze co przychodzi na myśl to butla i automaty oddechowe. Natomiast o freedivingu mówi się jako o nurkowaniu bez sprzętu. I tutaj duże zaskoczenie. Freediverzy korzystają ze sprzętu i to bardzo czasem skomplikowanego. Czym różnią się pianki, płetwy oraz maski freediverów od tych, których używają nurkowie sprzętowi? Na te i wiele pytań odpowie Tomasz Nitka, który był gościem 5. odcinka i opowiadał o metodach na wyrównanie ciśnienia podczas nurkowania. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Tomku, witam Cię po raz drugi w odcinku z podwody. Cześć, miło mi. Tak, pierwszy odcinek był na temat wyrównywania ciśnienia i Zgadza się. Skomplikowany temat, a dzisiejszy temat to, no właśnie to dosyć ciekawe, bo to jeden ze słuchaczy podrzucił pomysł o sprzęcie we freedivingu. Ale mówisz, że to jest nurkowanie bezsprzętowe, ale będziemy rozmawiać o sprzęcie. No tak, bo to się tak kiedyś chyba się tak mówiło, że mamy nurkowanie to takie prawdziwe, czyli z automatami, butlami i tak dalej, a skoro freediverzy nie używają właśnie tego typu sprzętu, to jest nurkowanie bezsprzętowe, ale to oczywiście nie jest prawda, bo używamy sprzętu tylko po prostu innego niż nurkowie sprzętowi. No właśnie, to jest moje pytanie, bo ja jestem nurkiem sprzętowym. Jak bardzo ten sprzęt jest inny? Na pewno to, co ja na pierwszy rzut oka widzę, no to tak, nie macie butli, ale drugie to są innego rodzaju płetwy, one są chyba dłuższe i tak dalej, nie? Zgadza się. Płetwy są inne, są dłuższe i są na ogół zrobione z innych materiałów, to znaczy mam na myśli pióro. Pióra płetw do freedivingu, oprócz tego, że bywają również pióra plastikowe, tak jak w scuba, to no, takie trochę bardziej zaawansowane, konstruowane są z włókna szklanego albo z włókna węglowego. Tu chodzi, nie wiem, o ich, nie wiem, sprężystość czy ciężar? Ciężar też rzeczywiście jest mniejszy w przypadku włókna węglowego. To jest taki lekki bardzo materiał i płetwy z piórem z włókna węglowego są lżejsze od plastikowych, również od tych szklanych. Ale nie to jest najważniejszym parametrem, najważniejszą różnicą, bo właśnie ta sprężystość, czy też my używamy takiego terminu reaktywność, który polega na tym, że jak zginamy płetwę, tak, to ona pracuje do góry i do dołu, do góry i do dołu. I zawsze w tym momencie, kiedy zmieniamy kierunek ruchu, to płetwa, która była zgięta w jedną stronę, się rozprostowuje. I jak się rozprostowuje, to oddaje część tej energii, która została włożona w jej zgięcie. No i im więcej tej energii oddaje, to tym jest skuteczniejsza, jest większa efektywność pracy, mniej wysiłku wkładamy w poruszanie się. No i rzecz w tym, że plastik oddaje tej energii najmniej, a najwięcej włókno węglowe i z tego powodu pióra węglowe są jak gdyby najbardziej pożądane przez freediverów. Czy jak rozumiem, chodzi o to, żeby jak najmniej się pewnie męczyć i to, co właśnie włożymy w to, nie wiem, używanie tych płetw, to nam pomaga płynąć, tak? My nie tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby uzyskać maksimum efektu przy minimum wysiłku, tak? Bo u nas każdy zbędny tam jednostka energii, którą wkładamy w poruszanie się, to oznacza zużycie jakieś tam większe tlenu, no a wiadomo, że my tlenem musimy się gospodarować bardzo oszczędnie. Tak, co przekłada się na krótszy czas bycia pod wodą generalnie. Dokładnie tak. Na dłuższy czas, większą odległość, większą głębokość, więc to wszystko ma bardzo duże znaczenie i z tego też wynika ten kształt płetwy. Ona jest taka długa, tak. Jest trochę trudniej nią operować, przynajmniej dla osób początkujących, bo doświadczony freediver to czuje się w takich długich płetwach no po prostu jak w super wygodnych butach, ale dla początkującego może to nie być takie super łatwe. Natomiast przez to, że one mają taki kształt, są wąskie, a długie, to też są po prostu bardziej efektywne.
A powiedz mi, czy takie płetwy, nie wiem, dobiera się do długości człowieka, czy dowolną płetwę sobie biorę freediverską i ona działa? Raczej nie długość, znaczy nie wzrost człowieka determinuje długość płetwy. Czyli to nie tak jak w nartach jest. Nie. Są różne modele płetw i niektóre są dłuższe, inne są krótsze. To jest jeszcze związane z konstrukcją kalosza i paru innych rzeczy, ale tak jak powiedziałem, to nie długość człowieka determinuje, czy tam wysokość determinuje długość płetwy. Natomiast jeżeli chodzi o takie parametry antropometryczne, my mamy we freedivingu coś, co raczej chyba nie występuje w scuba, mianowicie płetwy, przynajmniej te z włókna szklanego i węglowego, z reguły oferowane są w co najmniej 3 twardościach, a czasem w 4. Mamy płetwy, znaczy pióra twarde, średnie, miękkie, czasem się pojawiają super miękkie. I to, na który rodzaj twardości się zdecydujemy, to między innymi wynika z wagi, która oczywiście się trochę wiąże z wysokością. No bo jeżeli mamy bardzo miękką płetwę i bardzo ciężkiego nurka, no to nie będzie efektywne, tak? Ale na to, jakie pióra wybieramy, czy bardziej miękkie, czy bardziej twarde, ma też szereg innych czynników. Wpływ, indywidualne preferencje, to czy ktoś ma silne nogi, wtedy może sobie pozwolić na twardsze płetwy. A wtedy ta twardsza płetwa jakby bardziej odbije i wspiera. Tak, ona daje większy napęd, ale z drugiej strony wymaga więcej siły, tak? Więc jeżeli ktoś nie ma odpowiednio silnych nóg, to praca z takim piórem będzie nieefektywna. Może to oznaczać, że będzie mocniej zginał nogi w kolanach, a wtedy też będzie to mniej efektywne. Okej, czyli to nie taki prosty temat, czyli rozumiem, warto wziąć i potrenować na różnych płetwach i dobrać do siebie potem odpowiednio. Tak, to prawda. Jeżeli tylko taką możliwość mamy, to na pewno warto jest przetestować płetwę i to zarówno pod względem twardości i rodzaju jak gdyby tej responsywności, którą daje pióro, ale również jeżeli chodzi o kalosz płetwy. Bo teoretycznie mamy rozmiary, ale te rozmiary pomiędzy producentami się zawsze trochę różnią. I o ile w scuba, no to mamy te płetwy takie otwarte, które tam nie ma większego znaczenia, czy ktoś ma rozmiar stopy tam o numer większy czy mniejszy, to u nas no po prostu kalosz musi dobrze leżeć na stopie, bo tam nie ma żadnej regulacji. No jasne. Wiem, że są jeszcze też monopłetwy w takim razie. Tak, są monopłetwy. I kiedy je się stosuje, czy to jest w ogóle inna wtedy dyscyplina? W czym one są lepsze, gorsze? Nie umiem tego totalnie sklasyfikować. Monopłetwy to jest taki szeroki temat i może zacznijmy od tego, że one są po prostu bardziej efektywne. O, okej. I to zostało stwierdzone już bardzo wiele lat temu w takiej dyscyplinie, która się nazywa fin swimmingiem, czyli w pływaniu w płetwach na czas. I kiedyś dawno temu pływało się w płetwach podwójnych, a w latach bodajże 80., o ile jest to prawda, Rosjanie zauważyli, że jak się założy pojedynczą płetwę, to ona jest po prostu bardziej efektywna. No i później te monopłetwy ewoluowały. W tej chwili są produkowane w zasadzie wyłącznie z włókien szklanych albo z włókna węglowego. Istnieją też modele plastikowe, ale one się do niczego nie nadają, chyba że do treningu, do doskonalenia techniki, natomiast do pływania takiego wyczynowego to absolutnie nie. No i tak jak powiedziałem, one są bardziej efektywne. Jest inaczej rozłożona, one są krótsze od płetw freedivingowych, ale za to są szersze, więc inaczej się siła rozkłada. No i oczywiście tam można się poruszać wyłącznie ruchem delfinowym, więc zupełnie inne grupy mięśni pracują i pracuje bardziej całe ciało niż tylko nogi, jak to ma miejsce w przypadku stylu nożycowego w płetwach podwójnych. A powiedz mi, te płetwy pojedyncze nadają się do pływania zarówno na głębokości, jak i na odległość?
Tak, zdecydowanie tak. Niektórzy freediverzy mają jakieś tam preferencje, które skutkują tym, że trochę innych płetw używają do pływania w basenie, a trochę innych do nurkowania głębokiego. Nawet tacy producenci, którzy specjalizują się w produkcji płetw no właśnie węglowych na przykład, czyli generalnie takich freedivingowych, to oferują modele, które są raczej przeznaczone do basenu i takie, które są raczej przeznaczone do nurkowania w głąb. Ale raczej dla większości freediverów to nie jest jakaś taka duża różnica, żeby potrzebowali innej pary płetw do basenu i innej do nurkowania w głąb. Jasne. Mówisz, że tak, w monopłetwie pływa się innym stylem. Czy on nie jest, nie wiem, bardziej męczący, ale przez to również też wydajniejszy, dalej się pływa? Ci, którzy pływają w monopłetwie, no to uważają, że ten styl jest właśnie mniej męczący, jest bardziej wydajny. No i też właśnie z tego, że ta monopłetwa, jeżeli się nią pracuje tym stylem delfinowym, tam nie mijają się te dwie płetwy, jak ma to miejsce przy stylu nożycowym w płetwach podwójnych, więc wtedy, kiedy one się mijają, to tam powstają podobno przeciwstawne turbulencje, które powodują, że jak gdyby jest trochę hamowania tego ruchu. W monopłetwie nie ma tego efektu i to jest jeden z powodów, dla których monopłetwa jest bardziej wydajna i z tego powodu właśnie w tej chwili w finswimmingu się używa wyłącznie monopłetw. A jeżeli chodzi o freediving, to jeszcze 10 lat temu nie było rozgraniczenia na zawodach pomiędzy monopłetwą i płetwami podwójnymi. No ale już nie pamiętam, może 10, może mniej lat temu zauważono, że we freedivingu jest ten sam efekt co w finswimmingu, czyli że monopłetwa jest bardziej wydajna i podzielono te dwie dyscypliny i w tej chwili mamy dyscypliny w monopłetwie i dyscypliny w płetwach podwójnych, przy czym, uwaga, jeżeli się startuje w dyscyplinie pod tytułem dynamika, czyli pływanie na odległość, albo stały balast, czyli nurkowanie w głąb, w płetwach podwójnych, to oznacza to nie tylko to, że należy mieć właśnie płetwy podwójne na nogach, ale również, że nie wolno używać stylu delfinowego, czyli trzeba płynąć przy użyciu stylu nożycowego. No tak, bo z dwoma płetwami, rozumiem, możesz machać tak, jakbyś miał jedną płetwę. Tak, też jest to wykonalne, natomiast na zawodach jest to niedozwolone. No takie trochę oszukiwanie pewnie wtedy by było. W sumie oszukiwanie, nie oszukiwanie. Na pewno w porównaniu do monopłetwy, to styl delfinowy w płetwach podwójnych będzie, znaczy płynąć w płetwach podwójnych stylem delfinowym, będzie się osiągało mniejszą wydajność niż w monopłetwie. Natomiast w porównaniu do stylu nożycowego, nie wiem, no ale takie są zasady, więc na razie się tego trzymamy. Okej, to omówiliśmy sobie płetwy. No co tam jeszcze ma freediver ze sprzętu, który tak na pierwszy rzut oka mi się też rzuca? No to jest pewnie maska, komputer i czasem pewnie jakaś pianka. Tak. I ja bym tak nie bagatelizował pianki, bo akurat w piankach to są bardzo duże różnice w porównaniu do pianek scuba i to jest bardzo szeroki temat. No ale skoro zaczęliśmy od masek, to tak, maski są inne niż te do nurkowania sprzętowego i najważniejsza różnica polega na tym, że one mają po prostu małą objętość wewnętrzną. Przyczyna jest oczywista, w masce też trzeba wyrównywać ciśnienie i ponieważ mamy ograniczoną objętość powietrza do dyspozycji i to jeszcze ta objętość się z głębokością coraz bardziej zmniejsza, to nie chcemy tracić tego powietrza na wyrównywanie ciśnienia w masę, bo później brakuje nam go do wyrównania ciśnienia w uszach. W związku z tym im mniejsza objętość wewnętrzna maski, tym lepiej dla freedivera. To od razu mi się takie pytanie rzuca w głowie. To po co maska? Czy nie lepiej okularki, jakiś klips na nos? Bardzo dobre pytanie i tak rzeczywiście jest, że wtedy, gdy freediverzy zaczynają nurkować głęboko, to żeby jeszcze bardziej
ograniczyć, w zasadzie wyeliminować No w tak. ogóle marnowanie, w cudzysłowie, powietrza na maskę, przestają jej używać i nurkują albo w zacisku i wtedy nie mają nic na twarzy i oczywiście w ten sposób no, nie da się nurkować rekreacyjnie po No to, tak. żeby oglądać rybki, rawki i tak dalej. To jest coś, co ma zastosowanie tylko w nurkowaniu przy linie, kiedy zależy nam na osiągnięciu głębokości. No i wtedy freediver widzi bardzo mało. No jak otworzy oczy, to jakąś tam zarys liny jest w stanie dostrzec. I ewentualnie Więcej tą mu końcówkę, potrzeba. gdzie są te karteczki, tak? No jakoś tam jest w stanie te karteczki zerwać. Natomiast no, alternatywne rozwiązanie do tego to jest stosowanie okularków, ale to nie mogą być takie okularki jak na basen, no bo tam nie można wyrównać w nich ciśnienie, No tak. a w nich jest powietrze. No i freediverzy tutaj opracowali takie dwa rozwiązania. Jedno to są tak zwane fluid goggles i to są takie okularki, do które zalewa się wodą. W związku z czym jak są zalane wodą, no to nie trzeba w nich wyrównywać ciśnienia, ale żeby jednak coś tam było widać, to do tych okularków włożone są bardzo silne szkła optyczne. I tutaj słyszałem dwie wersje. Jedna, że to jest 30 dioptrii, inna, że to jest 200 dioptrii. No w Okej. każdym razie bardzo, bardzo silne szkła, które są na tyle silne, że one w środowisku wodnym zachowują się tak, jak soczewka ludzkiego oka Tu w powietrzu. w normalnie. powietrzu. Mhm. Skupiają promienie słoneczne i dzięki temu coś tam widać. Jakość tego obrazu pozostawia wiele do życzenia, no ale dla freedivera, który ma tylko tam zobaczyć linę i ewentualnie plakietki na talerzyku końcowym, to powiedzmy, że jest to wystarczające. Zdecydowanie lepiej, gdyby patrzył po prostu tak bez nich pewnie. Na pewno tak, na pewno tak. No widzisz, to jest dobra rzecz, o której zwróciłeś uwagę, bo faktycznie zwykłe okularki na basen nie wyrównasz tam ciśnienia. Tak, no także one się absolutnie nie nadają i to się zdarza czasem, jak przychodzą tutaj do Deep Spota ludzie na takie pierwsze nurkowanie free, czyli na try freediving, a czasem nawet na kurs pierwszego stopnia przynoszą ze sobą okularki i się pytają, czy to będą mogli w nich nurkować. No to nie. Chyba, że po powierzchni tylko. To znaczy, uwaga, w basenie, wtedy kiedy pływamy na odległość albo wykonujemy statykę, to jak najbardziej okularki można używać. Nawet są lepsze niż maska. Natomiast gdy nurkujemy w głąb, to nie nadają się do tego celu. Natomiast jeszcze wracając do tych rozwiązań, które freediverzy stosują do tego, żeby jednak coś tam widzieli pod wodą, to oprócz fluid goggles jest jeszcze rozwiązanie takie, które Włosi wymyślili, no już nie, z 7-8 lat temu. I to są takie okularki hektometry, się nazywają. I to są okularki i w nich jest powietrze, w związku z czym jakość widzenia w nich jest nieporównywalnie lepsza od tych fluid goggles. I one są tak skonstruowane, że w nich ciśnienie się samo wyrównuje. O, W tych okularkach jest taka membrana silikonowa pomiędzy naszym ciałem a oprawką, a od zewnątrz jest w oprawce szczelina, czy też dziurka, przez którą do tej przestrzeni pomiędzy membraną a oprawką może dostawać się woda. I ona się tam dostaje w miarę jak my się zanurzamy, w związku z czym ciśnienie się wyrównuje, a bezpośrednio przed naszym okiem nie ma tej membrany, tylko jest po prostu to szkiełko, przez które widzimy. I dzięki temu nie trzeba tam wyrównywać ciśnienia. Obraz jest bardzo dobry. Co więcej, oko jest w środowisku powietrznym, więc to jest dla nas dużo takie przyjemniejsze. No i właśnie nie trzeba wyrównywać ciśnienia, nie traci się powietrza na to. Także to było świetne rozwiązanie. pewnie drogie. Znaczy drogie tak, ale to już nie pamiętam ile to kosztowało, ale tam z 1000 złotych może. Natomiast Włosi przestali to produkować, mimo tego, że cały freedivingowy świat chciał te rzeczy kupić. Z powodów nieznanych nie produkują tego już od tam chyba 5 lat.
No i jak to wiadomo, że przyroda nie znosi próżni, więc w to miejsce weszła amerykańska firma Evolve Apnea i zaczęła produkować okularki działające na tej samej zasadzie. No i w tej chwili one się stają coraz bardziej popularne. Czyli tak, nurkowanie jest sprzętowe, a już mamy skomplikowany sprzęt typu okularki, nie? No, więc właśnie. I to jest tak, że okularki, znaczy może nie jest to skomplikowane, ale sama koncepcja jest niezwykle interesująca, niezwykle ciekawa. Trzeba było pokombinować, żeby wpaść na taki pomysł. Te płetwy, no wydaje się, co nam płetwy, ale to też jest taka... No, głęboki research jest w to zainwestowany, bo to włókno węglowe nie zawsze jest takie samo, tak? Jedne płetwy nie są równe innym płetwom i tutaj producenci, którzy się specjalizują w tej dziedzinie, to oni prowadzą badania właśnie takie, żeby tak konstruować te pióra, żeby ta efektywność ich była największa i oczywiście nie zdradzają swoich tajemnic, bo wiadomo, że jak komuś się uda zrobić te pióro lepsze, to wyprzedza konkurencję. No jasne. Mamy maskę. Sprzętowcy czasem używają rurki. Czy freediverzy również posiadają rurkę? Freediverzy używają rurek nawet dużo bardziej niż sprzętowcy, bo to jest tak, że jak się ogląda jakieś nagrania z zawodów, to najczęściej jest tak, że ci zawodnicy, którzy na zawodach startują, nie używają rurki. Przygotowują się do startu leżąc na plecach na powierzchni wody i później wykonują rotację i rozpoczynają nurkowanie. Więc mogłoby się wydawać, że w zasadzie freediverowi fajka jest do niczego niepotrzebna, ale jest dokładnie odwrotnie. Bo freediving to nie tylko nasze własne nurkowania, ale również asekurowanie partnera. Jeżeli idziemy na nurkowanie z partnerem, no to jest tak, że raz on nurkuje, ja mu robię asekurację, a potem odwrotnie. I tak przez całą sesję. Ten freediver, który wykonuje asekurację, on zawsze ma ze sobą fajkę. Jak obserwuje swojego partnera, to leży na powierzchni wody z fajką w ustach i patrzy się w dół, obserwuje, co się dzieje z tym partnerem, czy on się już wynurza, czy się nie wynurza. I na powierzchni safety diver zawsze używa fajki, także każdy freediver musi się nią umieć posługiwać i tak jak powiedziałem, używamy jej zdecydowanie tak. Natomiast tu jest jeszcze taka jedna uwaga, bo to nie dla wszystkich, znaczy dla osób, które nie uprawiają freedivingu może nie być oczywiste, że my używamy fajki w sensie takim, że trzymamy ją w ustach tylko wtedy, gdy jesteśmy na powierzchni i oddychamy. Jak rozpoczynamy nurkowanie, fajkę zawsze wyjmujemy z ust, nigdy nie trzymamy fajki w ustach, gdy jesteśmy pod wodą, bo to jest po prostu niebezpieczne. Okej. A powiedz mi, no właśnie, bo jak ona się zalewa potem wodą, może być ryzyko zaschnięcia, jak o to tak, znaczy najważniejsza przyczyna, dla której pod wodą wyjmujemy fajkę z ust, jest związana z bezpieczeństwem. Gdyby freediver stracił pod wodą przytomność, to jest tak, że woda się do fajki nie wlewa, bo my językiem zatykamy ten otwór. I w momencie, gdy freediver traci przytomność, to wiotczeją wszystkie mięśnie, w szczególności język wiotczeje i w tym momencie woda miałaby otwartą drogę do naszych płuc. Z tego względu nie powinniśmy mieć fajki w ustach. Pod wodą tam jest tych powodów trochę więcej, też kwestie rozluźnienia na twarzy, no tak. ale to jest taki powód najważniejszy. No tak, bo żeby fajkę trzymać, musisz ją jakoś zaciskać. To pewnie zbędny dla was kolejny ucisk mięśni, który pochłania tlen i tak dalej. Czyli faktycznie taka optymalizacja do maksimum tego wszystkiego. No i co jeszcze można tutaj dodać, to że nasze fajki też są inne niż te no właśnie miałem o to pytać. Scuba, bo my używamy fajek jak najprostszych. Znaczy nie powiem, że 100% freediverów takich używa. Na pewno się znajdą jakieś osoby, które będą używały fajki z zaworkiem, albo z jakimś kapturkiem, albo z czymś takim, ale no znakomita większość freediverów preferuje fajki jak najprostsze, z tego względu, że jak my ją wyjmiemy z ust,
to my w dalszym ciągu tą fajkę mamy przy sobie. Albo mamy ją pod paskiem maski, albo w jakiś tam inny sposób zaczepiona, albo ktoś ją trzyma w ręku. W każdym razie nurkujemy z tą fajką. W związku z czym im ona jest prostsza, im jest mniejsza, tym mniejsze stawia opory hydrodynamiczne. No i to jest ta przyczyna. No, mówię, optymalizacja wszystkiego na poziomie maksymalnym. To prawda, no bo wiesz, no my mamy ograniczone zapasy tlenu, więc nie tak jak w Scuba, więc musimy sobie to wszystko rzeczywiście zoptymalizować. Czyli tak, kształt jakiś hydrodynamiczny, najmniejsze opory i tak dalej. Tak, i to dotyczy całego naszego sprzętu. No właśnie, to kolejny taki element to jest pewnie komputer, bo potem o piankach sobie dłużej pewnie pogadamy. No tak, i w tej chwili jest tak, że tych komputerów jest po prostu zatrzęsienie. Jak ja zaczynałem freediving, to istniał jeden komputer. I nie było problemu. On się chyba nazywał, nie pamiętam, Mares go produkował. Był wielki, zupełnie niehydrodynamiczny i on był zasilany bateriami AA. Okej. Więc naprawdę był to komputer bardzo dużych rozmiarów i taki komputer miał jedyny człowiek w Polsce, Robert Settler, który wtedy był mistrzem i rekordzistą Polski. Natomiast w tej chwili tych komputerów jest mnóstwo, w zasadzie większość, może nie większość, albo bardzo duża część tych komputerów zegarkowych takich do Scuba oferuje również funkcję free, więc można sobie wybierać jak w ulęgałkach i oczywiście są też komputery, które są dedykowane wyłącznie do freedivingu. Ja mam takie pytanie, co jest ważnego w komputerze do freedivingu? Na jakie parametry się tam zwraca uwagę? No rozumiem, że na głębokość pewnie. Więc część parametrów jest jak gdyby podobna jak w nurkowaniu sprzętowym, chociaż nie ma tam dekompresji, znaczy też można sobie ustawić jakieś alarmy na prędkość wynurzania, ale to raczej jest do niczego niepotrzebne. Natomiast może zacznijmy od tego, co komputer pokazuje pod wodą. Pokazuje to samo, co komputer sprzętowy, czyli aktualną głębokość i czas nurkowania, tylko że wyrażony w minutach i sekundach, a nie tam w samych minutach, no bo dla nas czasy nurkowań są dużo krótsze. I tutaj od razu dodam, że to, co komputer nurkowy pokazuje pod wodą, to jest coś, co bardzo interesuje nurków sprzętowych, a kompletnie nie interesuje, a przynajmniej nie powinno interesować freediverów. My pod wodą nie patrzymy się na zegarek, bo nas interesuje to, jak nasze ciało reaguje na nurkowanie na głębokość. I to jest tak, że jeżeli nawet sobie zaplanowaliśmy nurkowanie na jakąś głębokość, ale nasze ciało mówi z jakiegoś powodu nie, albo nie mogę wyrównać ciśnienia, albo czuję jakiś dyskomfort, albo za wcześnie się pojawiła potrzeba oddychania, albo czuję, że nie jestem rozluźniony, to się po prostu powinienem wynurzać niezależnie od tego, co pokazuje mój komputer. Natomiast na powierzchni, a komputer znowu pokazuje to samo, co sprzętowy, czyli ile trwało nasze ostatnie nurkowanie, jaka była maksymalna głębokość. No i właśnie, to co powiedziałeś, bardzo ważna rzecz, przerwa powierzchniowa, znowu wyrażona w minutach i sekundach, bo u nas taka zasada dla początkujących jest taka, że powinniśmy na powierzchni odczekać przynajmniej 3 razy tyle, ile trwało nasze ostatnie nurkowanie, więc ta informacja jest dla nas ważna. I to jest jak gdyby coś bardzo podobnego do nurkowania sprzętowego. Natomiast rzeczą, która jest specyficzna dla free, jest to, że komputer nurkowy powinien oferować takie powiadomienia, w ten sposób może należało to ująć, czyli ustawiamy sobie powiadomienie, żeby na przykład komputer nam zapiszczał, a jeszcze lepiej, żeby zawibrował na jakiejś tam głębokości. Dlaczego? Bo u freediverów nurkowanie wygląda w ten sposób, że najpierw musimy tam zapracować na blisko powierzchni mocno, bo mamy dodatnią pływalność, a w którymś momencie
nasza pływalność się robi zerowa, później negatywna. Tak woda zasysa w dół. I w pewnym momencie jest już na tyle ujemna, że my po to, żeby zaoszczędzić energię, to przestajemy wykonywać jakiekolwiek ruchy i grawitacja ciągnie nas w dół. No i dla niektórych rzeczą pożądaną jest ustawienie sobie takiego powiadomienia na tę głębokość, na którą optymalnie jest wejść w ten tak zwany free fall. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to freediverzy tacy głęboko nurkujący stosują technikę wyrównywania ciśnienia, która jest nazywana mouth fill, która nie ma żadnego zastosowania w nurkowaniu sprzętowym, a polega ona w zasadzie przede wszystkim na gromadzeniu powietrza w innym miejscu niż normalnie, czyli nie w płucach, tylko na pewnej głębokości przemieszczamy powietrze z płuc i gromadzimy je w górnych drogach oddechowych, a więc między innymi w ustach. I od tego czasu przestajemy w ogóle pobierać powietrze z płuc i do wyrównywania ciśnienia w uszach wykorzystujemy wyłącznie to powietrze, które mamy tutaj w tej górnej części dróg oddechowych zgromadzone. I głębokość, na której nabieramy mouth filla, jest znowu bardzo istotna, bo jak nabierzemy za wcześnie, to będzie niedobrze, jak nabierzemy za późno, to też będzie niedobrze, więc freediverzy sobie często ustawiają tę głębokość, na której powinni tego mouth filla nabrać. I ta głębokość jest indywidualna dla każdego nurka? Tak, to jest indywidualne dla każdego nurka. Niektórzy, jak to się mówi, refilują, czyli dopełniają tego mouth filla na jeszcze jakiejś tam większej głębokości, więc niektórzy sobie to ustawiają. Jak się nurkuje na zawodach, albo nie tylko na zawodach, ale gdzieś tam głęboko, to freediverzy niektórzy lubią sobie ustawić powiadomienie na jakieś 3-2 metry przed osiągnięciem głębokości docelowej, po to, żeby otworzyli oczy, bo freediverzy bardzo często nurkują z zamkniętymi oczami, żeby się rozejrzeli, gdzie jest talerzyk końcowy, żeby zerwać plakietkę i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie najczęściej z takich alarmów, czy też powiadomień, bo to może alarm to nie jest właściwe słowo, bo alarm to jest tak, jak on się włącza w komputerze sprzętowym i tam piszczy przez pół minuty. To jakby nam przez pół minuty coś piszczało, to my byśmy dostali cholery po prostu i to by nam rozwaliło nurkowanie, więc dlatego określenie alarm jest tutaj nieadekwatne, powiadomienie jest lepsze i to z reguły jest jakieś tam pojedyncze piknięcie albo jakaś tam wibracja i my już wiemy, co mamy dalej robić. Czyli faktycznie komputer, zupełnie inne elementy są w nim ważne, tak? Tak, no ja jeszcze sobie pozwolę tak nostalgicznie opowiedzieć o pewnym komputerze, którego niestety nie ma już, a został on skonstruowany przez polskiego inżyniera, freedivera, który, tak zwana rurka. I to był taki komputer, który, no właśnie miał kształt rurki, stąd nazwa. Maciek Chuchla. Zapomniałem nazwiska, teraz sobie przypomniałem. Wyrazy uznania dla Maćka. I to był taki komputer, który gadał. Zakładało się go na maskę, tak, że on dotykał do czaszki i przez tak zwane przewodnictwo kostne słyszeliśmy głos i tam można sobie było wszystko ustawić. Można było sobie ustawić na przykład, żeby na pewnej głębokości zamiast jakiegoś piknięcia, to było na przykład, żeby ci powiedział free fall. Albo na przykład, żeby ci powiedział mouth fill. Pięknie. Albo na przykład, jeżeli chciałeś, ja też miałem taki komputer, niestety on tam się mi zepsuł, to ja lubiłem, żeby mi podawał głębokość co kilka metrów. W górę i w dół. Więc on mi podał w takich interwałach, jaki po prostu mówił tam 10 metrów, 12 metrów i tak dalej. Normalnie w samolocie przy lądowaniu dla pilotów. Być może. Mało tego, jak ktoś startował na zawodach, to mógł sobie ustawić to w ten sposób, że po wynurzeniu komputer podpowiadał mu procedurę powierzchniową. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zaliczyć. Tak, więc no po prostu tam wszystko można było ustawić. Niestety Maciek przestał produkować, a no, ci wszyscy, którzy korzystali z tego komputera, to po prostu
ja uważam, że to był najlepszy komputer po prostu, z jakim nurkowałem. No brzmi naprawdę już kosmicznie. To co, teraz zostały nam pianki i potem być może jeszcze jakiś inny sprzęt, o którym ja nie mam pojęcia. No jeśli chodzi o pianki, to one są inaczej zupełnie szyte niż pianki scuba, czy pianki tam surfingu, tego typu rzeczy. Przede wszystkim to jest tak, że no, freediverom zależy oczywiście na komforcie termicznym, ale nam zależy również na tym, żeby tego neoprenu mieć na sobie jak najmniej. Bo im grubszy neopren, im więcej mamy tego powietrza w neoprenie, to w trakcie zanurzania tym większe są zmiany pływalności. A im większe zmiany pływalności, to tym więcej wysiłku jest wymagane w trakcie nurkowania. No i to oznacza, że w szczególności my bardzo nie lubimy suwaków, tak? Bo to każdy nurek sprzętowy wie, że przez suwaki dostaje się woda, więc my stosujemy pianki bez suwaków. Uwaga, są również z suwakami, ale o tym później powiem. I to są pianki dwuczęściowe. Mamy spodnie, które tam nazywane są high waist, bo one się tak wysoko kończą. No i mamy piankę bez suwaków. Bez suwaków zintegrowaną z kapturem, żeby znowu tam się woda nie dostawała w tą szczelinę między kaptur a piankę. No i to jest jak gdyby taka rzecz widoczna na pierwszy rzut oka. Nurkom sprzętowym wydaje się, no jak można coś takiego ubrać? Nie ma suwaków. Przecież to jest niemożliwe. No wbrew pozorom, jak wie się, jak taką piankę założyć, to się ją zakłada i zdejmuje bardzo łatwo. No właśnie, natomiast ten brak suwaków powoduje to, że ona jest cieplejsza. Druga bardzo ważna rzecz, no też oczywista dla sprzętowców, ale w nurkowaniu sprzętowym wielokrotnie obserwowałem sytuację, kiedy ten warunek nie był spełniony, mianowicie, że pianka musi być bardzo dobrze dopasowana. Bo jeżeli są jakieś luzy, no to nawet jeżeli będzie bez suwaków, ze zintegrowanym kapturem, to będzie wymiana wody z otoczeniem, no oczywiście nurek będzie marzł. No i w związku z tym we freedivingu w dużo większym stopniu niż w nurkowaniu sprzętowym popularne są pianki szyte na miarę. Oczywiście można kupić piankę też taką wziętą z półki, ale bardzo wielu freediverów preferuje szycie pianek na miarę, a jeżeli ktoś ma wymiary nietypowe, no ja jestem taką osobą, ja jestem wysoki w miarę, natomiast chudy, i na mnie po prostu nie istnieją takie pianki, że można sobie pójść do sklepu i wziąć, trzeba ją uszyć po prostu na miarę. No więc to jest jak gdyby pierwsze takie ważne parametry. Kolejne to jest rodzaj materiału, z którego, czyli neoprenu i nylonu, z którego ta pianka jest uszyta. No i u nas, ze względu na to, że my potrzebujemy dużo większej swobody ruchów, i to dotyczy zarówno ruchów kończynami, jak i swobody ruchu klatką piersiową, tak, bo my musimy swobodnie oddychać. Tak, nie może tutaj uciskać. Tak, więc tu nie może być żadnego ucisku, więc to właśnie determinuje to, że materiały, z których są szyte pianki freedivingowe, są dużo bardziej elastyczne niż te pianki scuba. Kolejna rzecz to jest pokrycie neoprenu, bo jeżeli chodzi o pianki scuba, no to jest tak, że zawsze zarówno od środka, jak i od zewnątrz mamy nylon. Czasami od środka, nie wiem, czy to jest dalej stosowane, ale kiedyś plusz się też pojawiał. No w każdym razie jest jakiś tam materiał zarówno od środka, jak i od zewnątrz. We freedivingu jest to bardzo rzadko stosowane rozwiązanie. We freedivingu jest tak, że albo mamy nylon od zewnątrz, a od środka gumę, albo od środka nylon, a od zewnątrz gumę. A bywają też takie pianki, które nie mają nylonu w ogóle i po prostu jest sama guma. I jakie z tego tytułu wynikają korzyści? No zacznijmy może od tego wariantu, że od środka mamy nylon, a od zewnątrz mamy gumę. Jeżeli mamy taki wariant, ta guma od zewnątrz jest gładka.
I często w odniesieniu do tej powierzchni jest używane takie pojęcie slick skin albo smooth skin, bo to jest bardzo gładka powierzchnia, a to oznacza, że opory hydrodynamiczne będą mniejsze. Tak? No i znowu dla freedivera, dla nurka sprzętowego to nie ma takiego znaczenia, a dla freedivera, zwłaszcza takiego, który nurkuje głęboko i dociera do swoich granic możliwości tlenowych, to zaczyna odgrywać rolę. Więc to jest korzyść takiej pianki, która ma ten smooth skin od zewnątrz. Teraz odwrotne rozwiązanie. Kiedy od zewnątrz mamy nylon, a od środka mamy gumę, to jest takie rozwiązanie, w którym taka pianka jest trochę bardziej odporna na uszkodzenia. Jak o coś zahaczymy gumą, no to tam jest większe ryzyko, że dojdzie do jakiegoś naderwania, rozerwania tej gumy, niż wtedy, kiedy zahaczymy pianką pokrytą nylonem. Ale oczywiście hydrodynamika jest trochę gorsza. Natomiast zaleta tej pianki jest taka, że ona jest bardzo, bardzo ciepła, ponieważ to, co jest od środka, to tym razem nie będzie taki smooth skin, tylko to są tak zwane otwarte pory, po angielsku open cell. To jest po prostu jak gdyby neopren przecięty takim nożem, gdzie te pęcherzyki powietrza zatopione w gumie są po prostu otwarte i one się po prostu przylepiają do skóry. I w takiej piance, jak ją założymy, jak ona jest dobrze dopasowana, szyta na miarę, to jak ją założymy na początku sesji, to przez 1,5–2 godziny sesji nurkowej może się tam w ogóle nie dostać woda do środka, więc ona jest bardzo, bardzo ciepła. Ma pewne cechy, które przez niektórych mogą być postrzegane jako wada, mianowicie to, że takiej pianki się nie da założyć na sucho. Okay. Ją zawsze trzeba zakładać w wodzie, a jeszcze lepiej na tak zwany poślizg, bo ta guma, przez to, że jest porowata, no to ona się nie chce przesuwać po suchym ciele. To musi być zmoczone. A jeszcze lepiej właśnie jak zakładamy na tak zwany poślizg, bo wtedy ta guma się przesuwa po naszym ciele, więc jak my podniesiemy rękę do góry, to ona się po prostu przesuwa, nie ciągnie nas. Tak. Swobodnie możemy oddychać, tak? My potrzebujemy oddychać dużo, że tak powiem, efektywniej niż nurkowie scuba, więc jak nabieramy powietrza, to też się przesuwa po naszej skórze. No i to jest bardzo duża korzyść. Właśnie nie tylko w takiej piance mamy najlepszy komfort termiczny, ale jeszcze największą swobodę ruchu. No i tutaj jeszcze można dodać taką rzecz, bo to jest też w sumie element jakiegoś wyposażenia freedivera, że jak już powiedziałem, najlepiej jest zakładać taką piankę na tak zwany poślizg, żeby ona się ślizgała po naszym ciele. Kiedyś freediverzy używali jakichś szamponów, płynów do mycia naczyń i tak dalej, no ale to takie rozwiązanie było mało ekologiczne i co więcej niezbyt dobre dla skóry, bo to bardzo wysuszało skórę. No, w tej chwili są produkowane specjalne takie, no ja znam proszek taki, nazywa się Sleepy, wygląda to trochę jak biały proszek, który można wciągać nosem, ale to nie do tego celu służy i po prostu jak tam niewielką ilość tego proszku rozpuścimy w wodzie i później to rozprowadzimy po tej piance od środka, to po prostu wślizgujemy się w nią bez najmniejszego problemu i taką piankę w ogóle się niezwykle łatwo zakłada, mimo tego, że ona tych suwaków nie ma. No właśnie, to teraz mówiliśmy o piankach bezsuwakowych, mówiłeś, że są też z suwakami. Tak. Jeśli freediver nurkuje w bardzo ciepłych wodach albo w basenie, to najczęściej nie używa takiej pianki dwuczęściowej, o której mówiłem, tylko używa jednoczęściowej pianki, której krój jest w scuba określany takim pojęciem overall, czyli nie ma kaptura, suwak jest na plecach. Tak. Tyle tylko, że freediverzy używają takich pianek wyłącznie takich bardzo cienkich, gdzie użycie takiej bardzo cienkiej pianki
nazwijmy to normalne, nie jest niezbędne. I to są zawsze pianki, które mają ten smooth skin od zewnątrz. Od środka zawsze mają nylon, no bo inaczej by się nie dało, jak tam jest suwak, bo to się rozerwało. No i tak jak powiedziałem, to jest używane w ciepłych wodach, na basenie, a również w wodach może nie aż tak ciepłych, ale na zawodach. Bo na zawodach jest tak, że większość freediverów po prostu wykonuje jedno nurkowanie, więc tam nie ma takiej potrzeby, żeby ta pianka utrzymywała termikę przez, nie wiem, 1,5-godzinną sesję. A przez to, że ona jest tak skonstruowana, to tam jest mniej neoprenu, a jak już mówiłem wcześniej, im mniej neoprenu, to tym mniejsze zmiany pływalności, tym mniej wysiłku jest niezbędne do nurkowania w dół i w górę. No to powiem tak, różnice są duże w tym, co mi opowiedziałeś w sprzęcie. Mamy płetwy, pianki, fajka, maska, komputer. Czy jest jeszcze jakiś sprzęt, który korzystają freediverzy, o którym nie powiedzieliśmy? No jak używamy pianki, to używamy również obciążenia i tutaj też jest różnica w porównaniu do obciążenia używanego przez sprzętowców. Pas balastowy, którego my używamy, no ja wiem, że teraz w nurkowaniu sprzętowym to się pasów balastowych w ogóle nie używa. Się używa pasu zintegrowanego z kamizelką, ale kiedyś używało się pasów parcianych. No to w naszym przypadku pasy parciane się zupełnie nie sprawdzają. My potrzebujemy pasów elastycznych, czyli zrobionych albo z gumy, albo z silikonu. No, przyczyna jest taka, że my pas balastowy zapinamy nie na brzuchu, tylko na biodrach. Nie na brzuchu, ponieważ my potrzebujemy swobodnie oddychać i my bardzo dużo oddychamy przeponą. Jak oddychamy przeponą, no to gdybyśmy mieli pas zapięty na brzuchu, to nie moglibyśmy oddychać i też mielibyśmy trudności z nabraniem pełnego, takiego maksymalnego wdechu, który mamy wykonać przed rozpoczęciem nurkowania. Więc zapinamy pas balastowy na biodrach. No i biodra to jest najszersza część naszego tułowia. Teraz jak my się odwrócimy głową do dołu, a w takiej pozycji nurkujemy i mamy na sobie piankę, która wraz z głębokością się kompresuje, to by zleciało. To po prostu pas by zleciał i on zlatuje nam w dół, a w dole jest głowa i on się gdzieś tam zatrzymuje pod pachami. Jeżeli jeszcze ciężarek się ułoży nieszczęśliwie, to możemy tym ciężarkiem dostać w zęby, więc to nie byłoby dobre rozwiązanie i z tego powodu my używamy pasów elastycznych. No i jeszcze jedna rzecz, która się wiąże z tym tematem, to są ciężarki. My używamy dużo mniejszych ciężarków nie używamy w zasadzie ciężarków większych niż kilogramowe, a używamy często ciężarków półkilogramowych. My generalnie potrzebujemy mniej obciążenia niż nurkowie sprzętowi, a zależy nam na tym, żeby to obciążenie było równomiernie rozłożone wokół osi ciała. No i jeżeli, nie wiem, używamy na przykład 2 kg, no to najlepiej wziąć 4,5 kilogramowe ciężarki i wtedy sobie ładnie możemy rozłożyć. Mówisz o obciążeniu. Ja też widziałem na zawodach freediverów, którzy mają ciężarki na karku przygotowane do pleców. Tak. To jest coś, co chyba tylko u freediverów spotkałem. Tak. To jest zupełnie inny temat, ale rzeczywiście istotny. Jeśli nurkuje się w basenie, to wtedy wielkość tego obciążenia jest dużo większa niż to, którego używamy do nurkowania w głąb. No i co więcej, ono jest inaczej rozłożone i tutaj większość, a czasem całe to obciążenie musi spoczywać w okolicach tych, gdzie mamy centrum siły wyporu, czyli tam, gdzie są nasze płuca. No i z tego względu freediverzy w basenie na ogół nie używają pasów, używają obciążenia zakładanego na szyję
No już tam od ładnych paru lat są produkowane takie ciężarki, bo kiedyś to po prostu robiliśmy z dętki. Dokładnie to widziałem, dętka i powieszona tak, ciężarka. Dętka napełniona śrutem ołowianym i to powieszone na szyi, natomiast bardziej zaawansowane rozwiązania to są rozwiązania stosowane przez taką mołdawską firmę Lobster i francuską Chabot, gdzie mamy ciężar spoczywający na szyi, ale mamy też część tego ciężaru leżącą na kręgosłupie, dzięki czemu ten ciężar jest jeszcze lepiej rozłożony, bo jest bardziej właśnie tam, gdzie są płuca skoncentrowane, a co więcej, to mniej obciąża szyjny odcinek kręgosłupa, co dla niektórych ludzi ma znaczenie. Tak, więc... I ten lobster, jaką mam wagę? Też tak kilogram, 2 kg? No, więc to znowu zależy od konkretnego zawodnika, ale generalnie jest tak, że obciążenie używane na basenie jest dużo większe niż obciążenie używane do nurkowania w głąb, bo nurkując w głąb my powinniśmy mieć neutralną pływalność gdzieś w okolicach między 10 a 13 metrem, a od 10 metra w górę powinniśmy mieć pływalność dodatnią. Natomiast na basenie neutralną pływalność powinniśmy mieć na tej głębokości, na której płyniemy tą tak zwaną dynamikę, czyli gdzieś na głębokości 1 metra. No i w związku z tym, nawet jak się nie używa pianki albo się używa dużo cieńszej pianki niż do nurkowania w głąb, to my musimy tego obciążenia założyć dużo więcej. No ja mogę na przykład powiedzieć, że użyć takiego porównania, jak to jest ze mną, że ja jak nurkuję w deep spocie, to do nurkowania w głąb nie zakładam żadnego obciążenia, a do nurkowania w poziomie, w basenie potrzebuję ponad 5,5 kg. Duża różnica faktycznie. No. Rozumiem, że ten ciężar rozłożony na plecach pomaga nie walczyć z wyporem, z tą tak, bo po prostu chodzi o to, że wówczas, gdy naszym celem jest przepłynięcie jak największej odległości, no to nie chcemy walczyć z pływalnością. Chcemy mieć pływalność neutralną na tej głębokości, na której płyniemy, czyli to jest z reguły 1,5 m. I co jest jeszcze równie istotne, to jest to, że my musimy mieć dobry balans. W sensie takim, że jak zastygniemy w bezruchu, to powinniśmy pozostać w toni, ale nie powinno nami obracać. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że niby mamy neutralną pływalność, ale nogi, nie, to raczej jest nie na boki, tylko to jest wzdłuż. Ale nogi są ciężkie, no to wtedy zacznie nas obracać głową do góry. No i u facetów to jest akurat rzecz bardzo typowa, że nogi są tonące i z tego względu u facetów rzeczą bardzo wskazano wtedy, gdy nurkują w basenie, jest to, żeby założyli na siebie taką cienką, nie wiem, milimetrową, 1,5 milimetrową piankę, która nie tylko, że doda termiki, ale poprawi też pływalność nóg, dzięki czemu nogi będą neutralne. Czy w takim razie, skoro mówisz o tych, że można być obkręconym i tak dalej, czy freediverzy też się wyważają w takim razie? No oczywiście, że się wyważają. Okay. No tak, no zdecydowanie tak. No to robi się skomplikowane, powiem ci powoli. Nie, no to nie jest skomplikowane, ale po prostu to trzeba zrobić. Mamy wyważanie, różne rodzaje piany, no jest tego trochę sprzętu. No i co jeszcze można tutaj dodać takie, jeżeli chodzi o to wyważanie, że to jest taki temat, który się od czasu do czasu pojawia na jakichś tam forach i ktoś mówi, że mierzę 1,80 m i ważę tyle, ile będę potrzebował ciężarków. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć. To pewnie zależy od tkanki tłuszczowej i tego wszystkiego. Tak. No. Okazuje się, że ludzie o podobnej budowie ciała, tak od zewnątrz, potrafią mieć zupełnie inną pływalność. Więc to zawsze musi być zweryfikowane w drodze prób. Super. No to co? Omówiliśmy już cały sprzęt freediverski, czy... Tak się zastanawiam, czy jeszcze o czymś jakimś szczególnym nie zapomniałem. No jeszcze można powiedzieć o tym, że jak rozmawialiśmy o tych okularkach, tak? O tym, że jak się nurkuje w głąb, to freediverzy używają takich specjalnych okularków albo nie używają w ogóle niczego, no ale wtedy muszą założyć coś na nos, tak? Bo inaczej po prostu woda będzie im się dostawała do nosa.
Więc freediverzy używają takich zacisków i to są zaciski inne niż te, które można kupić w sklepie pływackim, bo takie zaciski służą wyłącznie do tego, żeby woda się nie dostawała do nosa, natomiast te nasze zaciski muszą być na tyle mocno, muszą trzymać nos, żeby można było wyrównać ciśnienie. To jest taka dodatkowa zaleta zużywania zacisku, że nie musimy trzymać ręki na nosie po to, żeby wyrównywać ciśnienie w uszach, tylko ten zacisk na tyle mocno trzyma nos, że po prostu robi za nasze ręce w tym momencie mogą sobie odpoczywać. No i w związku z tym te zaciski mają zupełnie inną konstrukcję. W sumie za każdym razem idea jest jak gdyby taka sama, której nie będę opisywał, bo to bez obrazu trudno jest opisać, ale niezależnie od tego, czy to jest taki producent, czy inny, to idea jest zawsze taka sama. Natomiast są różne kształty tych zacisków, są różne materiały. No i z tym się wiąże też taki temat, że czasami ludzie się pytają, jaki zacisk będzie dobry. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć, tak samo jak nie da się odpowiedzieć na pytanie, ile obciążenia będziesz potrzebował, bez eksperymentu. Bo są różne nosy i różne noseclipy. I noseclip, który jest bardzo dobry dla mnie, u kogoś innego może się okazać, że będzie puszczał, albo się będzie zsuwał z nosa. No i po prostu z tym znowu trzeba poeksperymentować, nie kupować bezmyślnie, tylko najpierw przetestować u znajomego, czy ten zacisk na moim nosie dobrze się spisuje. Jeżeli tak, to wtedy kupić, a jak nie, to szukać innego. Wow, czyli generalnie zaskoczyłeś mnie tą ilością sprzętu i rodzajem. Pewnie mam nadzieję, że słuchaczy też, którzy są sprzętowi, zwłaszcza to zaskoczyło. Także co, dziękuję i do usłyszenia pewnie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.